Hej, witajcie w najnowszym filmie na moim kanale. Dzisiaj zaczynamy pakowanie. Mamy czwartek, w sobotę rano wyjeżdżamy bardzo wcześnie, dlatego że musimy się przetransportować do Warszawy. Dlatego nagrałem dla Was film, gdzie będziemy się pakować. Raczej pokażę Wam rzeczy, które kupiliśmy w Polsce i zabieramy do Korei. Nie będziemy już takiego stricte pakowania, dlatego że pokazywałam Wam mój system pakowania w poprzednim filmie. Jeżeli go nie oglądaliście, to Was serdecznie zapraszam. Gdzieś tu albo tutaj powinien być link, więc zapiszcie sobie i później go obejrzcie, jeżeli go jeszcze nie widzieliście. I zaczynamy pakowanie. Otworzę sobie walizki, tak żebyście widzieli mniej więcej, co tutaj ciekawego jest. I za chwilę omówimy niektóre rzeczy, bo myślę, że mogą Was zainteresować. I zaczniemy może od pierwszych takich rzeczy, taką mniejszą grupę, czyli typowo ubraniową. I teraz pokażę Wam moją część, czyli piżamy. Ja kupiłam sobie muślinowe piżamy w rozmiarze numer M i są to piżamy, które zakupiłam w Lidlu. Miałam w planie zakupić te, które możecie znaleźć w H&M-ie, ale okazało się, że piżamy muślinowe są w Lidlu i jeszcze była przecena, więc naprawdę tanio je kupiłam, chyba jakieś 40 zł za 2 sztuki, a w H&M-ie te same, podobne muślinowe piżamy są za 130 zł, więc myślę, że to jest super deal. Ja uwielbiam muślinowe piżamy, mam 2 kolory, jeden właśnie jest taki turkusowy, miętowy bardziej kolor, oraz mam kolor beżowy i naprawdę najwygodniejsza sprawa kiedykolwiek. Jeżeli macie okazję, to sprawdźcie, bo ja na przykład jestem na maksa z nich zadowolona, bardzo dobrze mi się śpi. Kolejna rzecz to także jest muślin, ale tym razem zakupiłam pościel muślinową z H&M-u. Ja lubię muślin, jak już wiecie, miałam w planie zakupić len, ale niestety len zrobił się naprawdę drogi. I postanowiłam, że nie będę aż tyle inwestowała w pościel, chociaż mam nadzieję, że jeszcze kiedyś wrócę do tego. Miała to być taka butelkowa zieleni, ale widzę, że ona jest taka złamana, nie do końca to jest taka mocny butelkowy kolor. Nie będę ją rozpakowywać, myślę, że jak wypiorę w Polsce, to Wam ją pokażę już na łóżku, w jaki sposób to wygląda. Kupiliśmy ją za 200 zł. I myślę, że się opłaca. Co prawda, tak wiem, w Lidlu są, ale ja nie mogłam dorwać. No niestety wszystkie były wyprzedane i pozostawały jakieś pojedyncze sztuki. A chciałam mieć 2 komplety, bo my z moim mężem mamy osobne 2 komplety. Ja lubię zakraść całą pościel dla siebie, więc postanowiłam, że kupię 2 komplety. W Korei w ogóle takie pościele nie są popularne. Bardziej Koreańczycy właśnie używają te takie w całości kołdry do prania w pralce, o którym już chyba Wam kiedyś wspominałam. Eliasz dostał piżamkę z długim rękawkiem, dlatego że także poprosiłam o takie. Już na 128 cm. Mam nadzieję, że nie słyszycie, bo moja mama tam dużo mówi w tym momencie. Mam też piżamkę z Lidla w prezencie. Mam nadzieję, że koleżanka nie będzie o tym wiedziała, ale to jest piżamka dla jej synka, dla Moniki. Kupiliśmy oczywiście sporo takich bokserek w prezencie od rodziców. Mamy nową czapeczkę dla Eliasza. Właśnie chyba ją wezmę tam. To pójdzie do walizki. I słuchajcie, teraz robią się takie pierdołki typu wszystko i nic. W tym roku troszeczkę inaczej postanowiłam. Nie kupuję już tyle przypraw, dlatego że niestety nie zdążę ich zużyć i kupiłam tylko te, które uważam, że mi się kończą i przydają mi się na później. Kupiłam mieszanka do ogórków konserwowych, ale z curry. Ja nie lubię ogólnie tych mieszanek, jeżeli chodzi o te mieszanki do ogórków, bo one są bardzo takie zmielone, dzięki czemu te ogórki nie do końca wyglądają dobrze, ale chcę spróbować, zobaczyć jak to będzie smakować. Kupiłam oczywiście posypki od rozkosznego. Mam tutaj posypkę bajglową, mam bomba umami i jeszcze coś.
Jeszcze jest ta trzecia, ale to bym musiała znaleźć, bo jest naprawdę ich tutaj dużo, a jest wędzone chrupnięcie, więc kupiłam ich bardzo dużo, będę miała zapasik. Z kolejnych rzeczy to właśnie jakieś przyprawy do mięsa mielonego, dla mojego męża gorące kubki, ostatnio mu zasmakowały, więc kupiłam mu troszkę więcej, sosy sałatkowe, oczywiście zakupiłam paprykę słodką, co się zawsze przydaje, bardzo dużo, bo mi się już skończyła. Kupiłam takie saszetki dla dzieciaków, dla Eliasza w prezencie dla jego przyjaciół z przedszkola, z podwórka. Dwa opakowania. Kupiłam też ziele bagno. Moja mama mówiła, że to jest bardzo dobre ziele do powieszenia, żeby jakieś takie robaczki jak mole albo inne, bo ostatnio miałam z tym problem w Korei. Dlatego też zakupiłam do powieszania w szafce. Mam nadzieję, że to w jakiś sposób pomoże. Oczywiście zestaw piramidek smaku muszą być. Dla Eliasza mamy różne tabletki do kąpieli. Naprawdę ich dużo zakupiłam. No tak jak mówiłam, mam więcej z Knorra. Mamy też, to jest do polecenia. Ja bardzo to polubiłam i zakupiłam więcej. Jak widzicie, mam już zrobione moje brwi i henna kremowa do brwi od Delia. Naprawdę jest super. Jestem na maksa z niej zadowolona. Nic nie potrzebuję, czyli wody utlenionej, nic z tego typu. Po prostu rozmieszam na 15 użyć, więc zakupiłam całkiem tego sporo. Kupiłam też coś nowego, Jurkaja, żel do brwi Crystal Clear i naprawdę fajny jest, chociaż nie trzyma tak na mur beton, ale mi nie o to chodziło, żeby właśnie trzymało na mur beton, ale właśnie tak lekko tylko przytrzymało te brwi, wyszczotkowało je. Mamy krem pistacjowy, który ma kiepski skład, dopiero później się przekonałam, ale zakupiłam i tak wychodzi to taniej niż w Korei, bo te kremy pistacjowe w Korei nie są na tyle popularne, żeby ich było bardzo dużo. I teraz coś do prania. Kupiłam od Domola wybielacz do prania, takie saszetki, dlatego że nadal mam problem z wybielaniem prania. U mnie pralka po prostu, no za każdym razem albo jakieś plamy wychodzą, albo szare. Czyszczę tą pralkę, sprawdzam, czy nie ma jakichś brudów, ale niestety za każdym razem te ubrania wyglądają coraz gorzej. Dlatego też chusteczki wybielające. W Korei nie mamy chusteczki tylko łapiące kolor, ale nie widziałam takich typowo wybielających. Oczywiście mój ulubiony dezodorant antyperspirant po prostu jest jednym z najlepszych antyperspirantów, które używałam do tej pory. Naprawdę Wam polecam, jeżeli lecicie do Korei, to właśnie się w niego zaopatrzyć. Moja koleżanka za to poleciła mi inny, który wychodzi dużo taniej, o jakieś 10-15 zł wręcz. Mamy Aquacelin Intensive Women Antyperspirant i ona na przykład poleca właśnie ten. Więc w tym roku testuję ten. Jeszcze też używałam Vichy. Vichy jest naprawdę fajne, tylko koszt to jest 50 zł za opakowanie, więc trochę drogo wychodziło, więc postanowiłam, że tym razem zakupię troszkę tańsze. Mamy Lollipop. Moja mama kupiła. Weźmiemy, żeby spróbować. To jest taka kwaskowate, więc to nietypowe. Tutaj już są powtórki. I kolejna torba tutaj, to mamy książki, więc mam całkiem, nie mam całkiem sporo, ja mam wszystkie, te dwie walizki to tak naprawdę będą książki. Mamy tutaj encyklopedię, pierwsza encyklopedia na wsi oraz mój dzień. To jest dla Eliasza, żebyśmy właśnie pokazywali, żeby więcej słów znał. To właśnie te książki mają mu pomóc jakby rozwijać jego słownik polskiego. Mamy też kaligrafii. Ja bardzo dużo, tak jak Wam wspominałam, zakupiłam takich typowych książek do kaligrafii, do pisania, do liczenia. Właśnie, żeby mogła mu pomóc w domu rozwijać ten polski, więc do kaligrafii typową książeczkę do zmazywania ta jest, więc jeżeli się pomyli, albo będzie trzeba następny raz zrobić. Od babci za to dostał o dinozaurach, tak mi się wydaje, od babci, razem z jakimiś tu naklejkami do tworzenia w ogóle swoich dinozaurów, więc może albo zabierzemy do samolotu,
albo dopiero w Korei będziemy się tym bawić. Mamy Stasia, urodzinowe przyjęcie i tak jak mówiłam, elementarze, jakieś takie różne łamigłówki. W ogóle w Lidlu teraz za 8 zł, 8-9 zł są łamigłówki na wakacje, łamigłówki dla przedszkolaków i choć nie wygląda to jakoś tak super, ale naprawdę jest tego dużo i można po prostu z dzieciakami zająć im czas. Możemy robić tutaj jakieś labirynty. Po prostu jak będzie się nudziło, otwieramy i się bawimy z Eliaszem. Kolejne łamigłówki dla pierwszoklasistów. Wiecie, Eliasz, wiem, że to wcześnie, ale chodzi o to, że ja nie będę miała później dostępu do tych książeczek, więc wolałam sobie kupić ich więcej i nie przejmować się na kolejny czas. Tutaj jest do łączenia, przy okazji do liczenia, więc super książeczka. Mamy jakąś ładną książeczkę, taką uroczą od cioci. No i tak jak mówię, o, jest naprawdę tego pełno. No ciężko dostać właśnie takie książeczki. Nie w każdej księgarni można je znaleźć. W Empiku naprawdę tylko jakieś naklejki, w Auchan też. Tak jak rok temu mi się wydawało tego wszystkiego więcej, to w tym roku naprawdę malutko i do tego drogo. Bo większość jest po 15-16 zł. O, coś takiego. I to jest jedna z tych walizek. Jeszcze mam siatkę. Siatkę z ubraniami. Eliasz dostał w prezencie od babci jakieś bluzy. Dostał zestawik, który wypierzemy i poleci w nim. Oczywiście Pokemony, bo faza na Psi Patrol już się powoli kończy i weszła faza na Pokemony. Pokemony są bardzo popularne teraz w Korei. Chyba w ogóle nie tracą na popularności. Mamy też taki zestawik fajny, bluza plus spodenki, bardzo fajny. I teraz z polskich rzeczy jeszcze dla mnie mamy oczywiście Mega Pack 44 Naturella. Ja znalazłam cienkie wkładki i one są w Daiso, ale jednak te polskie to jednak tak mi zostaje. I tak do spróbowania zakupiłam pyłek kwiatowy. Jeżeli ktoś z Was to próbował do jogurtów, to dajcie znać, jak Wam to smakuje. Ja pierwszy raz coś takiego będę próbowała. W Korei raczej takie rzeczy nie są dostępne, więc jestem zaciekawiona, czy to tak podbije troszkę smak na przykład jakiegoś jogurtu, bo ja ostatnio na taki lunch, śniadanie lunch, bo śniadań za często nie jadam, to zakupiłam sobie do jogurtu i do owoców. Dla dzieci też zakupiłam krówki. Mamy tutaj krówkę truskawkową i krówkę banan. I chciałabym, żeby Eliasz rozdał swoim kolegom w takich mini paczuszkach. Jeszcze planuję coś dokupić, ale to chyba później. I mamy też książki. Mam kolejny dużo książek, których naprawdę będzie miał w tym roku naprawdę super dużo. Księga rekinów, Eliasz fascynat rekinów. Wszystko powiem babci na temat kupi. Nie wiem czemu moja siostra kupiła. Wielbłąd, który marudził. Dla każdej marudy to jest taki podstawa. Pantki, które obiecały. No mówię, książek jest tutaj ogrom, która chciała być lwem. I Cuda w morzu, czyli to są opowieści przed snem 5 minut. Wydają się naprawdę super. Z tego jeszcze mam kociaki, łobuziaki i wiewiórki, które nie chciały się dzielić. O, coś dla Eliasza. Tak, on jest fazą jeszcze moje, proszę nie ruszać. Właśnie z tych składek koreańskich, których ja używam, to są te z Daiso i bardzo polecam, jeżeli będziecie szukali, to są takie bardzo cieniutkie składki, więc polecam nie przepłacać i nie szukać innych, bo ja naprawdę długo szukałam. Eliasz dostał buty. Oczywiście z Pokemonami, jak widzicie, naprawdę dużo tych Pokemonów mamy w tym roku. Kolejne buty dla Eliasza. Ja chciałam, bo mi brakuje zawsze butów. Wiecie, jak to dzieci.
Mamy tutaj ściereczki. Jedne z ściereczek już mój mąż zabrał do Korei. I mamy książkę, ja tom czytałam, chociaż teraz się bardzo przerzuciłam na e-booki, bo bardzo wygodne są i tak między nami zaczęłam czytać Sarah J. Maas i jak na razie polecam, przyjemnie się bardzo czyta i kupiłam sobie też koreański bestseller, czyli drugą część, jeszcze bardziej nietuzinkowy sklep całodobowy. Dlatego, że przeczytałam jedynkę, podobała mi się, teraz będę czytała dwójkę. Co to jest życzliwość, żeby nauczyć, dziękuję, przepraszam, naszego Eliasza. I oczywiście zestaw do nauki czytania. Kupiłam sobie taki zestawik, Czuczu. I liczę na to, że będziemy fajnie się bawić przy czytaniu, bo czas już troszeczkę zacząć, powoli i mamy tutaj kolejne kule z Psim Patrolem. I babcia sprezentowała Eliaszowi kalendarze adwentowe, tylko aż 2, więc bardzo dużo. Mamy też Lego. Eliasz stał się wielkim fanem Lego i mamy tutaj Metropolis. Jeszcze ogólnie ciocia go rozpieściła w tym roku wszystkimi Legosami i ma chyba już 3 zestawy od cioci. Zakupiłam herbata pomarańczowa, w tym roku dużo mniej. Jest to oczywiście spowodowane tym, że część herbat straciłam na rzecz koreańskich moli. O czym może opowiem Wam, jak wrócimy do Korei. Ogólnie ja mam przyjemność poznawać chyba wszystkie domowe robactwa w Korei, jakie mogą być do spotkania. Mamy też piramidki smaku, ulubione, wzmacniające w ogóle naszą taką zupę. W Korei, jeżeli mieszkacie za granicą, nie macie dostępu do pora albo do jakichś takich typowych polskich składników zupy, to bardzo polecam. Mam też woreczek z lawendą do szafy. Multum papryki, papryki słodkiej, gorący kubeczek. Gałka muszkatułowa. Mam tutaj też do spróbowania. Postanowiłam, że sobie to kupię. Jeżeli nie będzie mi się chciało obiadu robić albo lunchu, to kupiłam risotto z grzybami leśnymi i natką pietruszki. Przemycę grzyby leśne, raczej nie wiem, czy w ogóle można. Też kupiłam, byliśmy z moją rodziną na Podlasiu. Przy okazji byliśmy w tym schronisku dla żubrów i tam mieszkaliśmy w zielonym albo ziołowym zakątku, chyba ziołowym zakątku, w którym kupiliśmy naprawdę właśnie fajne rzeczy, czyli tą lawendę. Kupiłam też kwiatową, ekologiczną herbatkę na patyku. To jest także prezent dla mojej koleżanki w Polsce. Słodką paprykę, w ogóle taką ekologiczną. Tu jest za to ziołowa herbatka dla mnie. Jedna jest dla koleżanki, druga jest dla mnie. Kupiłam coś nietypowego, czyli miód z miętą. To właśnie tu było w tym ośrodku żubrów. I będzie do na przykład lemoniady. Zakupiłam ekstrakt z wanilii. Mamy kolejne herbaty zielona o smaku mango. Tutaj jest kasza pęczak z kurkami, cebulką i natką pietruszki. To jak naprawdę mi się zamarzy po prostu coś takiego polskiego z grzybów leśnych, to mam zamiar właśnie tak sobie przypomnieć o tym. Mamy tutaj bardzo dużo tego koncentratu pomidorowego. On jest dostępny w Korei, ale jest bardzo drogi. Tak jak tutaj kupuję go za 6 zł, to w Korei już jest za 21-25 na Kupang, więc wolałam sobie tutaj kupić. Mamy też do mięsa mielonego z tej ekologicznej, zielony zakątek. Dary natury w ogóle. Tam są tworzone te przyprawy. Jeżeli jesteście ekofanami, ja pamiętam, kiedy byłam wegetarianką, używałam właśnie dary natury, przyprawy oraz inne rzeczy ekologiczne. Krem pistacjowy jeszcze raz.
herbata borówka, edycja specjalna. Oczywiście drożdże, zapasik drożdży, jakieś takie kryształki do kąpieli dla Eliasza. Mamy też klasyki, czyli oregano, kolejna słodka papryka, mamy lubczyk, mamy kurkumę, o w ogóle mają tutaj jakieś przepisy z twarogiem, gorący kubek i drożdże. Mamy kolejną bombę do kąpieli, taką kwiatową, to chyba Eliasz z tego co pamiętam wybrał, więc wiecie, różowe. Tu się powtarzają różne rzeczy, więc po prostu nie będę Wam pokazywała kolejny raz gałki muszkatołowej czy oregano, dlatego jeszcze sprawdzam. A, jeszcze to. To także zakupiłam i to jest w ogóle także do lemoniady, taka konfitura z nie liści, tylko kwiatów róży. Pomyślałam, że sobie zakupię, sprawdzę, jak to będzie w ogóle smakować, bo takich rzeczy raczej w Korei nie dostaniemy. Nie wiem, czy w ogóle takie płatki róży można zbierać. Dobrze, ja myślę, że to wszystko. Jeszcze takie pojedyncze rzeczy na pewno by się tutaj znalazły, ale nie będziemy przesadzać i się rozdrabniać. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Dajcie znać, czy coś Was szokowało tutaj, czy raczej spodziewaliście się właśnie takich zakupów. Ja Was zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i będziemy się po prostu widzieć kolejnym razem. Dziękuję Wam bardzo i zapraszam na kolejne filmy, które już będą pożegnaniem z Polską. Dziękuję Wam bardzo. Pa!